Stanowczo moim ulubionym kulinarnym kierunkiem jest Azja. Tajlandia, Kambodża, Laos, Sri Lanka czy Wietnam to po prostu morze kulinarnych inspiracji. Pokażę Wam teraz mój ulubiony przepis na chrupiące, soczyste, lekko pikantne, lekko słodkie skrzydełka z kurczaka, które podam z sałatą rzymską zrobioną w zaskakujący sposób. A partnerem mojego odcinka jest Tao Tao. Skrzydełka dzielimy na lotki, dwukostne i jednokostne. Ja dzisiaj do tego przepisu odetnę jedynie lotkę, a takie skrzydełko będę marynował i piekł. Natomiast na naszym blogu Gotuję z Lewiatanem znajdziecie też przepisy, które wcześniej wrzuciłem na przepyszne, chrupiące skrzydełka jedno- i dwukostne. Nadmiar tłuszczu też obcinam, bo jest zupełnie to niepotrzebne. Podczas pieczenia tylko i wyłącznie się wytopi i zamieni w skwarkę. I tak przygotowane skrzydełka odłożę teraz na chwilę na bok i zajmę się przygotowaniem marynaty. W ogóle zwróciliście uwagę, jakie te skrzydełka są niesamowicie mięsiste i dorodne. A wiecie dlaczego? Bo najlepsze mięso zawsze wybieram od lokalnych dostawców. Tacy właśnie są w Lewiatanie. Moja marynata będzie wieloskładnikowa, ale też dzięki temu wielosmakowa. Jej bazą będzie słodko-pikantny sos. Drugi sos to czarny sos chili z dużą ilością pieprzu. I to jest moja baza, którą teraz troszeczkę urozmaicę. Dolewam oleju sezamowego, sosu sojowego jasnego, octu ryżowego i wciskam cytrynę. Nad marynatą unosi się niesamowity zapach oleju sezamowego, który stanowczo zdominował wszystkie inne przyprawy. Ale teraz do tego szałowego azjatyckiego miksu dodam jeszcze popularnego na całym świecie czosnku oraz tego przecudownego korzenia imbiru, który jest i lekko cytrusowy, i lekko pieprzowy. A żeby marynata ładniej obkleiła całe skrzydełka i stała się chrupiąca na końcu, to dodam odrobinę koncentratu pomidorowego. To bardzo fajny patent, który właśnie w Tajlandii podpatrzyłem. Na samym końcu oni, patrzę, dają troszkę koncentratu pomidorowego. To, co najbardziej kocham w kuchni azjatyckiej, a szczególnie w tajskiej czy wietnamskiej, to ten balans smaków, że jak coś jest słodkie, to musi być kwaśne. Najlepiej, żeby też było ostre i słone lub gorzkie. U mnie brakuje jeszcze tylko słonego smaku, który teraz dorzucę dzięki soli i mogę wrzucać skrzydełka i je mocno wytaplać w marynacie. Tak zamarynowane skrzydełka mogę piec od razu, ale możecie sobie też je wrzucić do lodówki i dopiero dzień lub dwa później je upiec lub ugrillować, jak wpadną znajomi. Ważne przy pieczeniu jest, aby skrzydełka się nie dotykały. Dzięki temu skórka z każdej strony będzie równomiernie chrupiąca. A resztę marynaty zostawię jeszcze w misce i później pod koniec pieczenia posmaruję pędzelkiem każde skrzydełko. Wrzucam je teraz do pieca nagrzanego do 200 stopni na około 20 minut. Sałata, którą teraz przygotuję, może trochę Was zaskoczyć w dwóch momentach. Jeden to będzie samo przygotowanie sałaty, a dwa przygotowanie dressingu. Zazwyczaj go się robi z oliwy, cytryny i musztardy, no ale nie u mnie, nie w kuchni azjatyckiej. Podstawą tego sosu będzie słodko-pikantny sos. Muszę teraz go troszeczkę zakwasić i zrobię to za pomocą tej oto pięknej limonki, ale zanim to zrobię, zetrę też trochę skórki. Ona ma ten niepowtarzalny aromat, który momentalnie unosi się w powietrzu. Już niesamowicie pachnie. Jeszcze muszę dodać sok. Następnie zetrę odrobinę imbiru, który też już wcześniej dałem do skrzydełek. Ale jego nie za dużo, bo na surowo bywa mocno agresywny. Do sosu dodam też oleju sezamowego. Jego zapach jest po prostu uzależniający. Najpierw uderzał mi w nos, gdy dodałem go do marynaty, a teraz do sosu. A najfajniejsze jest, jak się nim poleje sałatę i postawi na stół. Wszyscy goście wtedy się rozglądają, co tak pachnie, co tak pachnie. I długo im zajmuje, zanim wpadną na olej sezamowy. Teraz coś, co Was zaskoczy.
mam tu schłodzony olej, który wytopiłem z tego oto boczku. Dzięki temu uzyskałem i skwarki, i pyszny olej. Nie daję go za dużo, żeby też nie zdominował całego smaku i zapachu. Sos muszę teraz wymieszać, zemulgować, aby nadawał się już na samym końcu tylko do polania sałaty. Przepyszny, lekko kwaśny, lekko ostry. Czuć też ten olej sezamowy, idealny. No to teraz patent na sałatę. Rzymską kroję wzdłuż na pół. Sałata rzymska jest jedną z niewielu sałat, które można smażyć. Wręcz takie podgrzewanie dobrze jej robi, bo staje się ona dużo słodsza, no i przede wszystkim ślicznie wygląda. Ale to jeszcze nie koniec tej sałaty. Jest tu dużo pięknego zielonego koloru. Troszeczkę dorzucę pomarańczowego z marchewki. Trzymałem ją wcześniej w lodowatej wodzie, dzięki czemu ona jest bardzo chrupiąca i jędrna. A teraz po prostu obiorę ją na takie wstążki. Brakuje tu jeszcze 2-3 składników, ale zanim je dorzucę, lecę do piekarnika, bo skrzydełka na pewno już się upiekły, więc muszę jeszcze na nie nałożyć tą glazurę, o której wcześniej mówiłem. Ale wyglądają przepięknie. Teraz pędzelkiem pomaluję każde skrzydełko i zapiekać będę je jeszcze około 5 minut. No i mogę wrócić do sałatki, a właściwie to do posypania jej tym chrupiącym boczusiem, który wcześniej wytopiłem na patelni. Jeszcze odrobina sezamu. No i całość poleję tym pysznym dressingiem, który przygotowałem. Sałatka gotowa. Lecę teraz po skrzydełka i zaraz wracam. Jeszcze ostatnie zabiegi, czysto estetyczne, na tym talerzu się odbywają. Troszeczkę sezamu i troszeczkę świeżej kolendry dla koloru. Czy te skrzydełka nie wyglądają piorunująco? Moim zdaniem chce się je jeść i odfrunąć wręcz do krainy rozkoszy, którą właśnie wprowadzą te skrzydełka. Ja już nie mogę się doczekać, nie mogę już dłużej gadać. Przepraszam, ale muszę to zjeść. O, gorące, ale obłędne. Przepyszne. Słuchajcie, jeżeli Wam się podoba ten przepis, to wbijajcie koniecznie na naszego bloga Gotujem z Lewiatanem lub na nasz Instagram, gdzie znajdziecie mnóstwo innych ciekawych przepisów. A ja wracam do jedzenia, bo mnie to zasmakowało.